właściwie. O, jak biegnie. O, biegnie. No i poleciał. Tam właśnie poleciał. Może tam się wyleguje właśnie. No tam było wydeptane, wiesz? Było w tej stodole. Cześć! Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj zwiedzimy sobie takie gospodarstwo. Jesteśmy po środku tego gospodarstwa. Rozejrzyjmy się więc wokół, jak to wygląda. Najprawdopodobniej tutaj był dom. Tutaj jakieś garaże na sprzęt ciężki, tam stodoła, a tutaj pomieszczenia na trzodę chlewną, mniejsze zwierzątka. No słuchajcie, blisko tutaj jest droga szybkiego ruchu, więc najprawdopodobniej to gospodarstwo upadło między innymi z tego powodu. Więc jak już jesteśmy tak tutaj, to może tak w skrócie Wam pokażemy, co tutaj jest. Tutaj na pewno jakieś dla zwierząt były pomieszczenia. Pokażę Wam, jak to się wszystko tutaj przedstawia. Tak bez podświetlenia. Chcę Wam tylko pokazać realia, z jakimi mamy do czynienia. Trzeba uważać, bo z tych desek czasami wystają takie ogromne gwoździe. O, przejdźmy sobie tutaj. Ola gdzieś tu już weszła. Tak? Weszła tutaj. O, wanienka tu jest. Ty od razu coś znalazłaś. No tak. Wanienka wskazująca, że były tutaj dzieci. Pewnie w liczbie mnogiej, albo spodziewano się liczby mnogiej, ponieważ tutaj troszkę podświetlimy. Aczkolwiek tu jest na tyle światła, że nie jest tak źle. Jakieś kosteczki zwierząt hodowlanych. Tu mamy Tutaj tak naprawdę nic nie ma, więc wanienkę. chyba... Ale zobacz, to jest bardzo stare koryto takie. No, ale ja się tutaj w tym normalnie... Wiesz dlaczego? Bo to jest po prostu łajno. Tak, i ono jest już w rozkładzie. Więc będziemy powoli stąd wychodzić. Jest to stara budowla, naprawdę stara budowla. No dobra, wyjdziemy sobie stąd. O, tu jakieś fragmenty płotu jeszcze. Tu kolejne, najpewniej dla zwierząt jakieś. Zobaczcie, ile tu jest pokrzyw. Myśmy tamtędy weszli. Tu jest inna droga jeszcze alternatywna, a myśmy tamtędy weszli, a ja jestem w ten sposób ubrany. Ola inteligentnie podeszła do tej eksploracji i ubrała sobie długie spodnie. No ja tego nie zrobiłem, więc muszę się przedzierać przez te różne... Ja się przewrócę. No to tak. Tutaj raczej były jakieś być może kury czy coś takiego, ponieważ są tu takie porobione, całkiem możliwe, że są grzędy jakieś. Zobaczcie tutaj ten taki drewniany koszyk. Ładnie to wygląda, powiem Wam, taki drewniany koszyk. No i tutaj kolejne pomieszczenie gospodarcze po prostu. Tam ja nie wiem, czy tak bokiem nie przejdę. Się wcisnę tutaj jakoś tak, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. O, tak będzie chyba lepiej bokiem i jakoś tak tutaj przejdę i Wam pokażę, jak to tutaj wygląda i co tu można zobaczyć. Tu jakieś stare rzeczy, jakiś też żyrandol taki stary. Tak to wygląda. Przejdę sobie tutaj do tego garażu. No, w tym garażu pusto, a tu mamy jakieś fragmenty stodoły, takiej starej drewnianej. Ola już tam weszła do środka, więc będę musiał się tam do niej jakoś dostać. Wyłączę tą lampkę. Ona jest tu jakoś zbędna, widzę. Na sposób te krzywy muszę trochę tak gniażdżyć, żeby udało się wejść.
O, tu nawet wydaje mi się, że był barszcz sosnowskiego. No, jestem naprawdę adekwatnie ubrany. Przejdę sobie tam. Cóż tam Ola znalazła w tej stodole. Czasami stodoły są lepiej wyposażone niż środek domu. Może i tym razem tak będzie. Z tego co widzę, to na pewno mamy po lewej mnóstwo siana starego. Ops, upsasa. Zobaczcie. Bezpiecznie coś zgrzybi, wiesz? No widzę tam od góry coś zgrzypi. Coś się ociera o dach, ale to jest wszystko w powietrzu. Może drzewo po prostu, wiesz? To lepiej bądźmy tu chwilkę tylko i za chwilę będziemy wychodzić. Ale zobaczcie tutaj, tu jest bardzo dużo elementów z domu. Mamy bardzo ładną wersalkę, taką zieloną. Cały czas to skrzypi. Tam jest jakaś torebka, z tego co zauważyłem. Jakieś buty. Tak jakby z tego domu wszystko zostało tutaj to wyrzucone. I tu mamy parasol taki. Takie krzesło lata 70. Aczkolwiek tu trzeba naprawdę uważać, bo to wszystko wisi na włosku, słuchajcie. To nie jest dobry tutaj pomysł przebywać, Ola. Mimo że wiem, że kadry są niesamowite, to niestety fajnie by było jednak... O, ślimak. Miałem go na tym. Fajne krzesła. Niesamowity zestaw taki z lat 70., 80., ale zobaczcie na tą stodołę. Ona naprawdę nie wróży nic dobrego, więc my zaraz będziemy stąd wychodzić. Tam jakiś tornister jeszcze. No. O, ściągnę sobie to. Przeszkadza mi to cały czas. To co, wychodzimy z tej stodoły, nie? Jakieś buty, koszyki, fragmenty ubrań. No i tutaj najprawdopodobniej gdzieś zwierzęta wylegują się, bo widać takie miejsca, w których jest takie wyżłobione. Całkiem możliwe, że przychodzą z lasu i tu się kładą. Jakieś leki nawet, torebki takie gustowne. O, i książka. Damski but. Zobacz, to jest Spora książka. pani. Gdzie to? Tam. No, nawet taki spory. Taka 40, powiem ci. Ja wiem, że tu jest niebezpieczeństwo i tak dalej, ale intrygują mnie i nawet nie mam rękawiczek. Książki na przykład. Tutaj są przykładowe dawki pokarmowe dla królików angorskich poza okresem. Bo ja na przykład mam rękawiczki, nie? No, ja nie wziąłem. Ale to wszystko takie bardziej hodowlane jest. Porady po prostu. hodowcy królików. A, czyli, Ale to jest, no tak. czyli hodowali też króliki po prostu. Tu jeszcze mamy też jakąś książeczkę. Co to może być? A nie, to jest po prostu pocztówka Wesołych Świąt. Sklejona, pomożesz mi? Mhm. Co my tu mamy? Wesołych Świąt. Napisane dla pani Dominiki chyba, z tego co widzę. Zakryję, żeby nie było widać gdzie. No. Tak to będę musiał. Oj, ale powiem ci, to jest już nic nieczytelne. Tak, coś Tylko pani pisze, że chorowała, ale to już reszta jest chorowała w nieczytelna. każdym razie, tak? Reszta nieczytelna. No nic, i Wesołych Świąt. Jak to zwykle bywa w tych okresach. Chyba z lat 80. są te. Lata 80. No dobra, tam widzę też mnóstwo leków. Mimo wszystko ja tam podejdę. Wow, słuchajcie, tutaj jest. Zobacz, grzechotka dla dziecka. Ale jest taka zapakowana, nie? Tak. Grzechotka zapakowana dla dziecka. Fajna. Ale powiem ci, to jest już retro. To jest Ta mega retro. grzechotka, No to jest odkrycie naprawdę. Ja się nie spodziewałem, ona że jest coś tu znajdę. zamknięta, więc ja ją nie będę otwierała, Nie, bo ale ona jest ona naprawdę jest, fajna. i ona jest zupełnie nowa. I to jest taka grzechotka. Tak, grzechocze, słyszycie to? Jak grzechocze? To jest Biedronka, ale to jest tak jakby, To jest bardzo stare, wiesz naprawdę co, to bardzo jest stare. taka zabawka, jaką nam mogliby dawać. No. To jest bardzo stare, naprawdę. No. Mnóstwo leków tu jeszcze jest. Takich nawet specjalistycznych, ale nie będziemy jakoś tam specjalnie się na tym pochylać. Grzebienie oczywiście. Części garderoby. Tu jakaś książeczka o ogórkach. Jak widzicie. No i mnóstwo leków, butów. Troszkę większych rozmiarów niż zazwyczaj jest.
O, tutaj przejdę. Ola jeszcze troszkę porobi tych. Dobra, ale możemy wychodzić, bo tutaj jest tak... Jest niebezpiecznie, jest, naprawdę. Ja jestem ciekaw jeszcze, co to jest tutaj, jest na tych łańcuchach. To jest torebka naprawdę fajna, nie? Ale tutaj to na tych łańcuchach. Co to jest? Jak myślisz? To mogło coś gdzieś tak, no, wisieć, może z wagi. Może być z wagi albo coś, masz rację. Chociaż nie Aczkolwiek wiem. przez chwilę myślałem, że to jest torebka, ale taki bardziej nowoczesny szlif. Że drewniana? No nie wiem, nie myślałem, że to jest drewno, nie? Ciężko byłoby. No, a tutaj co mamy? Tu mamy stare jakieś rzeczy. Jakiś chrust. Tutaj jakieś poduszki, worki. No tak, będziemy musieli się powoli stąd zmywać. Jeszcze przejdźmy do tamtych części. Tutaj są jakieś garaże. Garaże. Tu jest ten główny dom, ale z tego co widzę, to w tym domu nie ma nic. Jest pusty. No tak to przynajmniej wygląda, że jest pusty. No jednak tam podejdę, zobaczę co tam jest. Troszkę się zawala. Jak już nie wejdziemy do środka, przecież tu są drzwi. Teraz widzę. Teraz dopiero widzę, że są drzwi. Ola dzielnie wchodzi. Aczkolwiek tutaj może to być różnie. No, Jak tam? Ciężko? co? Ciężko. A, tutaj tak to wygląda. Tak to wygląda właśnie. No to chyba nie wchodź dalej, Ola. Tylko, że tutaj jest bezpieczniej, bo tutaj jest w miarę cało, wiesz? Ale to jest i tak rozwalone, naprawdę. Ale ja muszę tutaj z brzegu, bo tam się boję. Aha, rozumiem. Tutaj resztki jakiegoś stolika, kuchnia. Ale tam była. jest dziura, tam jest do piwnicy dziura. Gdzie? Tam na środku, Ola, tam. Nie No wchodź tam. widzę ją, widzę, ja tam nie przechodzę. Nie wchodź. Tu tak tylko pokażemy Wam. Tam jakieś elementy telewizora starego jest. Jakieś rzeczy, które spadły najprawdopodobniej ze strychu. Strych był wypełniony jakimiś przedmiotami, jakimiś artefaktami. Nawet nowoczesne mamy na nowoczesne to jest. To jest wszystko jakieś lata 80. Tryskowa. Tak, właśnie, tapeta natryskowa. Wyjęłaś mi to z ust. Jakieś buty, gumowce. No nie wygląda to tak źle tak naprawdę, nie? No nie. No. No dobrze, Musiało wychodzimy. być stosunkowo niedawno opuszczone, wiesz? Znaczy Tak. niedawno, no wiesz. No, tak to rozumując, nie? Tu jeszcze jakaś skrzynka na piwo. Jak widzicie, ale już wychodzimy tędy, stąd. Przejdziemy sobie tu. Już tam nie idź dalej, wiesz? Po prostu wyjdź już tam najlepiej. Przejdziemy sobie jeszcze tam do garażu, bo tam coś mi mignęło. Nie wiem co tam jest, ale mam wrażenie, że widzę jakiś kolor taki typowy dla... No tak. No tak. To jest jakiś kombajn. Słuchajcie. To jest jakiś kombajn. Pod taką wiatą troszeczkę to wszystko się zawaliło. I nie wiem jak tam dojść tak, żeby... Olu? Tu jakieś też są, też ktoś tutaj chyba mieszkał, bo są po prostu meble jakieś. No też sobie tutaj zobaczymy, co tu można Wam pokazać. Tak, tu też było jakieś mieszkanko. Zobaczcie. Mamy stół. Pierzynę nawet, jakiś tam kineskop. Takie stare meble. Tu dach jest nawet dobry, więc mogę tutaj wejść, zobaczyć co tutaj jest. Ale mnóstwo pierza. O, zobaczcie. Tu Matka Boska jest. Taki obrazek malutki Matki Boskiej. Widzicie? Ocalał. No i tutaj bardzo gustowne te firanki, albo zasłony nawet, które wiatr gdzieś tam już wysunął. Jakaś kuchenka. Elementy telewizora, najprawdopodobniej ten telewizor tam kineskop leży, miski, jakiś grill, fragment grilla, no i tu mamy studnię.
Studnia jest. No jest i nawet wypełniona wodą. Więc tutaj w tych okolicach trzeba bardzo intensywnie uważać. To różnie może być. Ale chcę wam pokazać ten sprzęt, który tam już żeśmy dojrzeli. Tu raczej... No bardzo. Tutaj raczej nic nie ma, są puste te garaże. A tutaj stoi po prostu... Nie wiem, czy to jest kombajn, czy co to jest. To wygląda na kombajn. Wygląda na kombajn, ale to taki stojący... To jest chyba też muckarnia, tylko taka stara. Znaczy stara, nowsza od tej, którą ostatnio żeśmy mieli. Tu to naprawdę jest niebezpieczne, bo to wisi wszystko na takich krokwiach bardzo no już zniszczonych, ale zobaczcie na ten sprzęt rolniczy. No i teraz burza mózgów. Co to jest? Słuchajcie, to się trzyma ten dach na tym sprzęcie. Gdyby nie stał tutaj ten sprzęt, to by najprawdopodobniej wszystko to runęło. No powiem wam, tu nawet jest taki zapach po prostu takiej, jakby to powiedzieć, smaru takiego po prostu technicznego. Zresztą nie ma co się dziwić, bo tu wszystko było nasmarowane. Zobaczcie, wszystko. Tu jest po angielsku, i po francusku, i po niemiecku jakieś informacje. Jakieś miejsca na paski transmisyjne. Tu jest wejście, można było wejść na ten kombajn. No nazwijmy to kombajnem, po prostu tam jest siedzonko. No powiem wam, że nawet to tak wygląda fajnie. Zobaczcie. I pokazuję Oli, bo Ola od razu by chciała tutaj wejść. Ale tutaj mamy pedały gazu, pedały sprzęgło chyba, tak mi się wydaje. Tu jakieś takie zmiana biegów była. No i tutaj było takie siedzonko. To musiał być kombajn. To musiał być kombajn. Teraz widzę, tylko po prostu są koła ukradzione. Albo po prostu ściągnięte po prostu. No tak. Czyli to musiał być rodzaj kombajnu. Bo widzisz. Idę kierować kombajnem. Widzicie? Ale nie wchodź tam, wiesz, to całkowicie. Bo jest przechylone po prostu, wiesz. No. Wiesz co, Tu jest stabilnie. To się nie bój. To jest stabilnie, tylko że po prostu jest przechylony, wiesz. No. No tak, on jest przechylony, on się trzyma na tym. Ten dach trzyma się na tym kombajnie, a ten kombajn po prostu jest. Wiesz, Się trzyma na dachu. trzyma się na dachu. No, poniekąd tak jest. Ale zobaczcie, jak to wszystko to wygląda. Pewnie jakichś elementów tutaj z przodu brakuje i on najpewniej był jakoś tak wyżej po prostu. Firma jest mi znana, bo gdzieś tam na wsi mieszkamy i ta firma gdzieś się przewija u sąsiadów na różnych sprzętach. No, tak to wygląda. Nie wiem, jak to tutaj można zerknąć z tej strony. Mam nadzieję, że to się gdzieś tam nie... O, przejdę sobie tutaj. Tu jest bardzo niebezpiecznie, ale jakieś turbiny. Nie wiem, co to jest. Jakieś różne rzeczy w tym miejscu. Jakaś klapa. Nie wiem do końca, jak pracuje taki kombajn. Jak to wszystko wygląda. Ale zobaczcie. Tak, tu jest to tak. No i tutaj jest takie przejście. Oj, zaatakowały mnie. No i tutaj jest tył tego kombajnu. I zajrzyjmy sobie do środka tego, jak to tam wygląda. No tak, i tam jeszcze widać, jak jest mielone to wszystko w tej mucarni. Jeśli widzicie w ogóle, ale jest dosyć jasno. Więc można sobie to wszystko zobaczyć. No i mnóstwo pokrzyw. Tutaj wychodek w tym gospodarstwie był, ale też już mocno przygwożdżony do ziemi tą gałęzią, tym drzewem. Olu? No. Będziemy już powoli odchodzić stąd, nie? Tak, maszyna. Ciekawe. No powiem Ci, że pierwszy raz znaleźliśmy właśnie taką maszynę. A tam jeszcze jest taki wylot tego ziarna. Widzisz to? No. Czyli to wszystko musiało stać na jakichś ogromnych kołach i to był normalny kombajn. Teraz to widzę. Nie żadna muckarnia czy coś takiego, jak na początku myślałem, tylko po prostu normalny kombajn. Sprawdzimy... Z tych takich mniejszych. Z tych mniejszych, tak. Sprawdzimy sobie, jak on wygląda oryginalnie i go może pokażemy, jakoś zdjęcie wrzucimy takie coś. Tak. Nie? Jak wygląda technicznie. To się nazywa Claas
Mercador 70. Słuchaj, to może jakiś No. hiszpański. Może być jakiś hiszpański. Słuchajcie, a teraz razem przejdziemy sobie przez te pokrzywy. Chyba, że jakoś inaczej się da przejść. A co to za ten owoce? Mirabelki to są chyba. Albo jakieś małe jabłuszka. Co to jest? Małe jabłuszka? Aha. Tu uważaj, bo tutaj chyba są dziury jakieś. Żeby nie wpaść do czegoś, wiesz? No, bo tutaj... Nie, to nie jest mirabelka. Wiesz co, wycofajmy się stąd, bo tu są jakieś dziury, mam wrażenie, że tu jest gnojok. Chodź, idziemy stąd. Tak, tak, bo tu jest blisko ubikacja i tak mi się coś wydaje, że to tak... Ubikacja to jest normalna z dołem, to się nie. Ja wiem, ale tam taki był zapach dziwny, wiesz? Więc wolałbym wyjść stąd i iść po prostu normalnie tamtędy. Albo na ulicę, tak bym przeszedł. I ulicą sobie pójdziemy do samochodu, wiesz? Oj tak. Prowadź. Ja? Tak, prowadź, wać panno. Prowadź. Jaką to być na mojej głowie? Może być na mojej, to ja sobie pójdę tutaj też. Ja też idę tutaj. Wiesz, ja tak kombinuję, bo ty masz dłuższe spodnie i ty po prostu Ja wiem, się przedzierasz przez to wszystko, nie? Wiadomo. Oj, tak. Potężny dom, ale tutaj ulica, dlatego może też ludzie się wyprowadzili stąd. No dobrze, będziemy się od razu też żegnać, ale ty już gdzieś tam namierzasz kolejne zdjęcie, nie? Ja już widzę to w twoim wzroku. No bo z zewnątrz on tak wygląda ładnie, no nie pokazuję, bo tam jest adres. A to najwyżej Aczkolwiek za to nie da się, nie ma co tutaj ukraść, ale ten No kombajn. nie, a tego kombajna też nikt nie ruszy, taka jest prawda. Ruszy to z dachem. No jak ruszy, to mu to spadnie na głowę wszystko. Dobra, słuchajcie, no ktoś musi się pożegnać. To pa! Do następnego piątku. Wspierajcie nas duchowo, tak jak do tej pory nas wspieracie. Dajecie nam mnóstwo motywacji swoimi komentarzami, swoimi lajkami, polubieniami i tym, że jesteście na premierach. Bardzo to doceniamy. No i tyle. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć. Cześć.